Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj, moi drodzy, w końcu wezmę się za ogarnięcie domu, bo jak wiecie, ostatnie filmiki dotyczyły takich pomieszczeń, powiedzmy, bardziej gospodarczych. I tutaj powiem Wam, że ten filmik postanowiłam sobie takie zrobić wyzwanie, żeby może dla Was filmik był jakiś bardziej interesujący. Chciałam przez mniej więcej 24 godziny nie chować, nie odkładać rzeczy na miejsce. Przyznam się, że średnio mi się to udało, ponieważ jednak taki nawyk odkładania tego wszystkiego jest we mnie i w domownikach, więc bardzo często ja osobiście łapałam się na tym, że już coś odkładałam. Ale w związku z tym, że ja wpadłam na ten pomysł, to jednak jakoś się, wiecie, kontrolowałam. Natomiast z domownikami, to niestety bardzo dużo rzeczy, niestety, wiecie, to super, że sprzątają po sobie, ale jednak jeżeli chciałam zrobić taki filmik, to wiecie, średnio. Myślałam, że ten bałagan będzie większy. Wydaje mi się, że w sumie chyba najbardziej widać to po kuchni, bo wiadomo, te naczynia, które gdzieś tam leżą na blacie, w zlewie, to dają taki obraz takiego bałaganu. W tych pomieszczeniach, które widzicie, powiedzmy, że jest średnio. Wiem, że można byłoby ten bałagan jeszcze większy zrobić. Nie wiem, powiem Wam, że spróbuję jeszcze takie wyzwanie sobie podjąć za jakiś czas. Też nie było starszego syna, więc myślę, że tutaj też by mi pomógł w takim zabałaganianiu. Także to cóż mogę Wam powiedzieć, generalnie sprzątanie całego domu, mam nadzieję, że będzie to dla Was naprawdę fajna motywacja, i miłego oglądania. W pierwszej kolejności zabrałam się za sypialnię, przebrałam pościel. Tu od razu Wam mówię, że nie będzie momentów, gdy tą pościel ubierałam. Nie chciałam też, żeby ten filmik, wiecie, trwał nie wiadomo jak długo. Wiadomo, jak się ubiera pościel, więc zostawimy sobie to ewentualnie na jakiś tam kiedyś w przyszłości filmik. W każdym bądź razie tutaj tą poduszkę tak chciałam Wam pokazać, ona już, nie wiem, wydawało mi się, że będzie dość fajna, bo taki fajny materiał, a po prostu w środku była w połowie pusta, więc to jednak sen, to jest też nasze zdrowie, więc nie ma sensu na takim badziewiu spać, więc od razu postanowiłam, że to wyrzucę. Może gdybym była jakąś taką, wiecie, krawcową, która potrafi sobie to przeszyć, zrobić z tego jaśka, ale wydaje mi się, że jeżeli ten środek był tak fatalny, że się tak w takie kulki, wiecie, robił, to nie ma sensu chyba nawet by było tego przerabiać. W każdym bądź razie, jak widzicie, ścieram kurze, ogólnie odkładam rzeczy na swoje miejsce. Tutaj możecie zobaczyć za chwilkę, że rzeczywiście ten kurz jest, ale to też jest to, że okno mamy bardzo często otwarte, mieszkamy niedaleko elektrowni, to też swoje daje i też może nie ostatnio, bo teraz były dość ciepłe dni, ale też, wiecie, grzejemy w kominku, a to też daje dość duży taki pył w domu. Następnie oczywiście wszystko odkurzam. Zwijam sobie te dywaniki, aby wygodniej było mi nawet potem zetrzeć podłogę. I do podłogi, jak i do wycierania kurzy
używałam swojego płynu uniwersalnego, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. I tutaj w planie jest, że tak powiem, usunięcie tych kabli. Wymaga to trochę przeróbki i takiego kucia w ścianach, więc no na razie darujemy sobie, bo ostatnio naprawdę było dość dużo pracy, a takie kucie w ścianie to wiecie, jednak potem dużo pyłu i na razie jeszcze tyle wytrzymaliśmy z tymi kablami takimi na środku pokoju, to wytrzymamy jeszcze trochę. Teraz zabieram się za pokój synka i tutaj powiem Wam, że bardziej skupiłam się jak gdyby na ogarnięciu tego pokoju, z tego względu, że chciałam tak bardziej przejrzeć jego gry, głównie gry, ponieważ tam książeczki to wiecie, no ja wychodzę z założenia, że im więcej dziecko ma książeczek, tym lepiej, jeśli oczywiście chcesz z nich korzystać. Bardziej chodziło mi właśnie o wszelkiego rodzaju gry, ponieważ zbliżają się jego urodziny, więc siłą rzeczy na pewno coś tam więcej dostanie, a w tym momencie no nie ukrywam, że troszkę mnie już organizacja tych wszystkich gier trochę przerażała. To jest taka, wiecie, syzyfowa praca, bo co uprzątnęłam, to za chwilę, dosłownie 5 minut było dokładnie to samo. I część wyniosłam na strych, zresztą wiecie, ja odkąd on jest mały mam taką zasadę, że wymieniam mu zabawki bardzo często, czyli pobawi się czymś chwilę, widzę, że już go to za bardzo nie interesuje, więc wynoszę na strych, przynoszę coś innego. Wiecie, on już jest starszy i on teraz już pamięta to wszystko, jakie ma zabawki, ale jak był młodszy, to powiem Wam, że naprawdę to był fajny sposób, ponieważ tam po 3-4 miesiącach on bardzo znowu cieszył się, że ma jakąś tam, w cudzysłowie oczywiście, nową zabawkę. Także te gry, czy tam puzzle, którymi się teraz nie interesuje, tutaj też były takie gry, które jeszcze są, no on jest po prostu jeszcze za mały i pewnie dlatego też jakoś nie kusiły go do tej pory, dlatego to też właśnie wyniosłam na strych. Tutaj powiem Wam, że no tak mniej więcej chciałam te książki ogarnąć, ja lubię jak są książki od największej do najmniejszej, ale to również jest jak walka z wiatrakami, bo za moment dosłownie, wiecie, ja mogę układać to 10 minut, a za chwilę będzie znowu wszystko poprzewracane. Mniej więcej chciałam, wiecie, tak, żeby z grubsza powiedzmy jakoś to wyglądało, ale jak zresztą sami widzicie, do jakiejś tam perfekcji to jest daleko. Przy okazji oczywiście wszystko też wycieram. I wiecie, tutaj ogólnie to sprzątanie całego domu to nie są takie generalne porządki, więc wiecie, ja tutaj ani okien nie myję, ani drzwi, ani góry szaf, czy coś takiego. Zresztą zbliżamy się już wielkimi krokami do porządków takich świątecznych, więc takie rzeczy są no przed nami. A tutaj chciałam po prostu, żeby te pokoje i te pomieszczenia wyglądały w jakiś taki no przyzwoity sposób. I tutaj właśnie te wszystkie rzeczy, których on nie używa, wynoszę. Tutaj też wzięłam się za taką segregację trochę tych wszystkich zabawek. To pudełko takie plastikowe to są ogólnie takie resoraki. W jednym tym takim brązowym, materiałowym były piłki, a w trzecim w ogóle totalny miszmasz, więc stwierdziłam, że warto by jakoś to uporządkować. No i przyznam się, że to pudełko na resoraki no już jest troszkę za małe. Już się niestety nie mieszczą, ale no na tą chwilę niestety nie mam żadnego innego, więc musi
to pozostać. Także ogólnie starałam się przejrzeć każdą rzecz i odłożyć na miejsce. Dużo też rzeczy w ogóle było do wyrzucenia, także no i tutaj właśnie przy okazji zobaczyłam, że i w tym pojemniku plastikowym są rzeczy, których no nie używa, to są takie małe puzzle. Ja podejrzewam, że już większość gdzieś tam zaginęła w akcji, więc nie było sensu tego trzymać i przy okazji też taki ten koszyk gdzieś tam uporządkowałam, bo zobaczyłam, że też dość dużo tam jest śmieci po prostu. Oczywiście wycierałam parapet i tutaj ten parapet też mnie trochę denerwował, bo miałam wrażenie, że tego wszystkiego jest tutaj za dużo. I zresztą jak sami zobaczycie, 2 kwiatki właśnie położyłam na tych półeczkach. I tutaj nie wiem, czy dobrze widać, ale też otworzyłam sobie okno. Jak sami widzicie, no naprawdę bardzo ładna pogoda, słoneczko, więc niech sobie to świeże powietrze krąży po domu jak najwięcej. I odkurzam. I tutaj, wiecie co, będę wycierała podłogę, ale normalnie szmatką, bo jak sami widzicie, jest naprawdę tej podłogi tak mało, że nie ma sensu nawet mopa tutaj przynosić, bo to spokojnie można na kolanach sobie umyć. I teraz przeszłam do tego pokoju, gdzie mamy komputer. I ta poduszka, która tutaj była, wiecie co, ona również poszła do wyrzucenia, bo z nią się zrobiło dokładnie to samo, czyli w środku takie kulki i praktycznie w połowie była pusta. Tutaj generalnie powiem Wam, że chciałam tak na szybko te kurze zetrzeć i potem za chwilkę zresztą zobaczycie, że płynu i ściereczki użyłam tylko gdzieniegdzie, gdzie na przykład widziałam, że są jakieś na przykład plamy odciśnięte, nie wiem, od szklanki czy coś takiego. Tutaj pochowałam sobie wszystkie kable. Większość tych kabli to tak naprawdę jest mi potrzebna przy montowaniu filmików, ale też były jakieś na przykład 2 pary słuchawek, które no tutaj są zupełnie zbędne. I na koniec odkurzanie. Tak, tutaj są 2 butle z winem. Powiem Wam, że jedno jest na pewno z winogron, a drugie, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, bo to mój mąż robi. Zresztą ja wina nie pijam, więc nawet mnie to jakoś tam nieszczególnie interesuje.
ale one muszą być w pokoju, ponieważ z tego, co mi tam wiadomo, żeby wino gdzieś tam na początku pracowało, to musi mieć jednak ciepło, a jeśli byśmy chcieli je zostawić gdzieś tam w piwnicy, no to po prostu no tam jest za chłodno. No i tutaj również odkurzanie, ścieranie podłogi no i naprawdę przypominam Wam, że to jest takie tylko szybkie ogarnięcie tego domu. To nie są porządki generalne, także bardzo proszę weźcie, miejcie to na uwadze. No i teraz zabieram się za łazienkę i tutaj właśnie widać na tej półce to moje wyzwanie nieodkładania rzeczy, ponieważ gdy malowałam się, zamiast chować od razu do szafki, odkładałam na półkę i powiem Wam, że bardzo dziwne uczucie, ponieważ miałam wrażenie, że dokładnie tyle samo czasu zajęłoby mi odłożenie na miejsce, co na tą półkę, więc no dziwne to było. Ale jak też zauważycie, u mnie nie będzie gdzieś tam, wiecie, jakichś ręczników na podłodze czy ubrań, bo to też uważam, że to jest takie, no wiecie, no na przykład no, rozbieramy się w łazience, od razu jeżeli coś jest brudne, no to wkładamy do kosza na brudy. Ręcznik, wydaje mi się, że dokładnie tyle samo czasu zajmuje rzucenie go na podłogę, jak zawieszenie na miejsce, więc no, u mnie pewnie takich rzeczy na kanale nie zobaczycie, aczkolwiek nie mówię nigdy. I tutaj wszędzie używam uniwersalnego płynu do mycia wanny i umywalki. Używałam sobie tej takiej magicznej gąbki, takiej tej czarnej z tą powierzchnią taką papieru ściernego. I tutaj też możecie zobaczyć na podłodze, ile tego kurzu się nazbierało. Takie aż się, wiecie, takie no nie koty, tylko takie zwałki tego kurzu porobiły. I na koniec myję lustro. Lustro również myję z płynem robionym przez siebie i przepis będzie jak zwykle w opisie. I tutaj już w zasadzie kończę sprzątanie góry. Jeszcze tylko na przedpokoju lustro i odkurzenie. I schody. I przechodzimy do salonu. Tutaj powiem Wam, no to tak, te dwie poduszki to były do wyrzucenia, tylko jeszcze chciałam wcześniej pokazać tam mężowi, bo zastanawiałam się, czy nie kupić nowych, ale stwierdziłam, że gdzieś tam jeszcze mam takie zapasowe, które są mniejsze, ale no nie ma sensu wydawać pieniędzy, jeżeli coś tam w domu jeszcze mamy. I przyniosłam sobie miskę, żeby wszystkie rzeczy
z pokoju synka wkładać do niej, żeby mi po prostu łatwiej było to wszystko zanieść. I tutaj Wam od razu powiem, że z tej szuflady, jak widzicie, to jest totalny bałagan, zero organizacji. Wszystkie te rzeczy z tej szuflady w zasadzie są rzeczami mojego synka i też wszystko to daję do tej miski na górę do przejrzenia. Ponieważ pozbywamy się tej szafki. Już Wam mówię dlaczego, może tego tak dobrze nie widać na filmie, ale ona już taka się zrobiła, wiecie, gdzieś tam napęczniała gdzieniegdzie, już tam ten, nie wiem jak to się nazywa, ta warstwa, która jest na tej płycie już zaczęła odchodzić, więc stwierdziliśmy, nie ma sensu. No może te kable teraz tak średnio wyglądają, ale z czasem myślę, że coś się tutaj pomyśli. Zresztą chcemy też sobie jakiś stolik taki kawowy kupić, więc mam nadzieję, że to puste miejsce gdzieś tam się zgubi za jakiś czas. Aczkolwiek powiem Wam, że jakoś mi totalnie nie przeszkadza tego, że tej szafki tam nie ma i nawet mi się to podoba. Chociaż chyba jestem jedyna w domu, której się to podoba. Ale to jest, wydaje mi się, kwestia przyzwyczajenia. Zresztą wiecie, dla mnie wychodzę z założenia, że im mniej mebli, tym mniej do ścierania rzeczy, więc dla mnie to jest jak najbardziej na plus. I bardzo Was przepraszam, ale czasami jest taki moment, że ten mój aparat tak się troszkę przychyla. Wiecie co, wyrobiłam ten środek w aparacie i nie chce mi się wkręcać na żaden stojak, także coś tutaj mąż będzie musiał mi wymyśleć. No ale no, czasami może tak być, że gdzieś tam może odrobinę się przechylić, więc bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że jakoś to Wam nie zakłóci oglądania tego filmiku. I powiem Wam, że na przykład tej szyby kominkowej na razie nie myję, ponieważ wyszłam z założenia, że nie ma sensu. To jest szyba typu, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, w każdym razie się mówi na to samoczyszcząca i rzeczywiście powiem Wam, że jeżeli jest jakiś taki większy ogień, to ona rzeczywiście potrafi być naprawdę czysta. A że teraz wiecie, no jesień, mimo że no na tą chwilę jest piękna pogoda, ale w każdej chwili może się jednak zrobić chłodniej, więc stwierdziłam, że trochę mi się nie chce. I tutaj mąż pomagał mi w ogarnięciu tego salonu, wyciera kurze. Jak widzicie, ja tam czyszczę lustro. No i tutaj znowu było widać, że jednak ten aparat troszkę mi się sam przekręcił. I tutaj mąż wszystkie te krzesła właśnie daje do góry, bo na tych takich podkładkach, które są, wiecie, z filcu, bardzo dużo sierści przyczepia się i no i od czasu do czasu no jednak te krzesła wymagają, aby podnieść je i pozbyć się tego wszystkiego. Zresztą było widać na podłodze, ile tam tego wyszło. I on właśnie, i mąż odkurza, ja wycieram podłogę.
I tam, gdzie była szafka, wiecie co, nie wiem po czym tak naprawdę te plamy były, pewnie po jakimś, nie wiem czy to herbata, czy kakao, nie mam pojęcia, w każdym razie magiczna gąbka bez problemu to wszystko usunęła. I no ta torba z Ikei, no ja wiem, no średnio to wygląda, ale nie możemy znaleźć nic takiego fajnego na wymiar, co by się nam właśnie zmieściło pod ten kominek. Do tego kompletu, który tam widzieliście, wiecie, tam do tego pogrzebacza, to co przed chwilą przesuwałam, jest taka, ja na to mówię, ala łódka, ale niestety tam się nie mieści, więc jest na strychu. Ale mam nadzieję, że w końcu nam się coś fajnego uda kupić, czy to koszyk, czy coś takiego, no zobaczymy. No i zabrałam się już za kuchnię, jak widzicie. No ja nie mam jakiejś takiej tragedii z tą kuchnią, nawet jak mam bardzo dużo naczyń do zmywania, no bo jednak jest zmywarka i podejrzewam, że gdybym miała stanąć przy zlewie i to wszystko umyć, zeszłoby mi w tej kuchni pewnie co najmniej 2 razy dłużej. A tak, wiecie co, byłam sama zdziwiona, bo wydawało mi się, że jednak jest dość zabałaganiona, że trochę mi tam zejdzie. I nie wiem, czy 20-25 minut mi tam w sumie nie zeszło, więc naprawdę sama byłam pod wrażeniem. No ale mówię, no to jest głównie dlatego, że no mam zmywarkę, więc jednak takie mycie naczyń ręcznie, no zdecydowanie więcej czasu pochłania. I tutaj mam magiczne gąbki, ja sobie zawsze je przecinam na 3 części, bo jeśli używacie, to wiecie, że one się kruszą i dla mnie nawet takie bardziej poręczne są, jeśli są przecięte. Tutaj zmywam coś tam ręcznie, ponieważ no już po pierwsze mi się nie zmieściło, a po drugie to są rzeczy, które ja wolę umyć w rękach, na przykład noże. I powiem Wam, że właśnie taka ta, jak to się nazywa, do ziemniaków. Kurczę, brakuje mi słowa. W każdym razie powiem Wam, że ja to zawsze myję od razu po ugnieceniu ziemniaków. I to wszystko elegancko schodzi. A to jednak gdzieś tam drugi dzień leżało i to było zaschnięte. Nie, i tak sobie właśnie pomyślałam, że jednak naprawdę fajnie jest myć od razu po użyciu, bo no to schodzi 3 razy mniej czasu. To jest tłuczek do ziemniaków? Dobra, dajcie mi w komentarzach, co to jest, no bo naprawdę wyleciało mi z głowy. I najpierw płytki przemyłam płynem uniwersalnym i tą taką czarną magiczną gąbką, a potem, żeby nie było żadnych smug, płynem do mycia naczyń. Zresztą tak samo umyłam kuchenkę. Zlew lubię na koniec zawsze sobie wytrzeć do sucha. Wtedy też widzę, czy on jest naprawdę czysty, czy gdzieś tam, wiecie, coś tłustego nie zostało, żeby na przykład, nie wiem, doczyścić. I to wszystko, co myłam w rękach, teraz wycieram do sucha, odkładam na miejsce. Sprzątam ten blat. I wycieram.
na sam koniec podłoga. Wiecie co, tutaj mam taką nową zmiotkę. To jest coś z Willedy, taka jak gąbka. Przyznam Wam się szczerze, że nie jestem jakoś zachwycona i wolę taką normalną, tradycyjną szczotkę. I tutaj również chciałam sobie umyć podłogę bez użycia mopu, bo gdzieniegdzie było coś tam przyschnięte i wolałam to po prostu domyć. I ogólnie bardzo Was przepraszam, ale nie będzie tej końcówki, ponieważ mam jakiś problem ostatnio, czy to z programem, czy z komputerem, nie wiem. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do poniedziałku. Trzymajcie się, pa, pa.